Cześć, Bartek Urban, zapraszam do testu Leapmotor T03. A Leapmotor to chińska firma samochodów, której udziały w 20% zostały wykupione przez firmę Stellantis, czyli ogromny europejski koncern samochodowy, w skład którego wchodzi Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Dodge, DS, Fiat, Jeep, Lancia, Maserati, Opel, Peugeot, Ram i Vauxhall. Tak, aż 15 różnych marek razem z Leapmotor. Stellantis razem z Leapmotor stworzył też spółkę z rodzaju joint venture o nazwie Leapmotor International, gdzie 51%, czyli większościowy pakiet udziałów, ma Stellantis. Taka spółka pozwoli na łatwiejszą sprzedaż, dystrybucję i produkcję, a raczej składanie tych pojazdów poza Chinami. I tak, ten tutaj mały samochodzik T03 to auto produkowane w Polsce, a dokładniej w Tychach. No dobra, produkcja to dużo powiedziane, bo jest to system montażu SKD, czyli z angielskiego Semi Knocked Down, czyli składa się auto już z dużych, gotowych klocków, czy tam elementów. Teraz na ekranie widzicie inne rodzaje montażu. No ale tak czy inaczej, miło, że dzieje się to w Polsce, nawet jak to jest tylko składanie. A model T03 to mały miejski elektryk, którego wymiary to 3 m 62 cm długości, 1,65 m szerokości oraz 1,57 m wysokości. Rozstaw osi to 2 m 40 cm, a prześwit to 14 cm. Auto jest małe i moim zdaniem wygląda dość pokracznie, ale to kwestia gustu. To takie trochę nieudane połączenie Daihatsu, Fiata 500 i starego Mini. Ale na przykład z ciekawostek mamy 4 tarcze hamulcowe, 15-calowe alufelgi ze zwykłymi, niechińskimi oponami. Pod podwoziem wygląda to tak, jak widzicie, takie typowe małe auto. Dobra, to zapraszam do bagażnika. Kufer ma 210 litrów pojemności, co jest całkiem niezłą wartością jak na tak małe auto. Nie ma tu drugiego dna, ale na przykład są 2 haczyki po bokach, czy bardzo łatwo możemy położyć tylną kanapę i powiększyć bagażnik. Nie wiem, ile litrów wtedy dostajemy, bo tego producent nie podaje. A, i z przodu nie ma miejsca na kable, te zostawiamy w bagażniku albo w domu. Wsiadamy więc na tył i tu, jak już się nam uda wejść, a jak widzicie ja się dobrze walnąłem kolanem podczas wsiadania, to okazuje się, że jest tu całkiem sporo miejsca. No nie jest może za wygodnie, bo siedzi się nieco jak na stołku i mamy słabe trzymanie boczne, ale jak widzicie, ja i moje 186 cm mieścimy się. Z udogodnień to mamy jedno miejsce na napój, brak złącz, brak podłokietnika, brak nawiewów czy nawet gazetowników. Jesteśmy my, miejsce na napój i nieco ruszający się boczek drzwi. I to wszystko. Wskakujemy więc naprzód. Tu jest nieco wygodniej, jeśli chodzi o fotel, ale znowu ja miałem problem z kierownicą. Ta jest regulowana tylko w jednej płaszczyźnie i nie potrafiłem idealnie wygodnie usiąść. No ale być może ja jestem jakiś dziwny. Jak widać, mieszczę się, więc pora na deskę rozdzielczą. A, i od razu dodam, że to auto nie ma opcji wyposażenia. Czyli wszystko to, co teraz widzicie, zawsze dostajemy, a jedyne co można dokupić, to lakier, jest chyba do wyboru 4 albo 5 barw. Tak więc deska, jak widzicie, wygląda jak taka zwyczajna, prosta deska z doklejonym ekranem głównym oraz zegarami cyfrowymi. I te zegary cyfrowe w zasadzie nie mają żadnych opcji personalizacji, nawet nie mają średniego spalania, to znajdziemy na ekranie głównym. A ekran główny działa zaskakująco płynnie i dobrze, co mi się podoba. Dodatkowo producent od razu postarał się o tłumaczenie na język polski, a to jak wiemy, też nie każdy nowy chiński producent na naszym rynku oferuje. Dodam też, że w tym egzemplarzu nie miałem map Polski, bo to auto jest z rynku włoskiego, ale te sprzedawane u nas będą już miały nasze mapy. Szkoda tylko, że część funkcji jest mocno poukrywana i szkoda, że z poziomu ekranu klikamy klimatyzację. To jest bardzo niewygodne. Swoją drogą, jak za każdym razem odpalałem auto, to miałem wyłączone nawiewy i musiałem je od początku uruchamiać. Nie wiem, czy to taka funkcja oszczędzania baterii, czy ja coś robiłem źle. Sprawdźmy więc, czy materiały są złe. No cóż,
Jest twardo, jest tanio, skrzypi i jest piano black, czyli mamy komplet. Na domiar złego, na stronie producenta to auto jest określane mianem premium. Poważnie, premium. Na szczęście podczas jazdy jest cisza. I z przodu też miałem wrażenie, że boczki lekko się ruszają. Wracając jeszcze do obsługi, to na kierownicy mamy przyciski, którymi da się klikać nieco po ekranie głównym, a także i na pilocie mamy dodatkowy przycisk, który możemy zaprogramować i który możemy na przykład włączyć zdalnie klimatyzację. To jest fajne. Fajne jest też to, że zawsze dostajemy szklane okno, dzięki czemu w kabinie jest nieco jaśniej i da się to okno odsłonić fizycznym przyciskiem na dachu, jak i wyklikać to na ekranie. Ciekawostka. Z boku deski jest też czujnik naszego zmęczenia, a z drugiej strony wesoła zaślepka. No wiecie, pewnie na inne rynki, jak kierownica jest po drugiej stronie, to mamy to odwrotnie. Dobra, to rzut okiem na schowki i zaglądamy pod maskę. A pod maską model T03 jest tylko jeden napęd, czyli mamy silnik elektryczny o mocy 108 koni oraz momencie 158 Nm. A to dla tego auta, które waży 1200 kg, oznacza sprint do setki w czasie 12,7 sekundy. Pora to sprawdzić. Wynik to 11,2 sekundy i to pomimo sporego oślizgu kół. Warunki podczas testu miałem raczej wilgotne, stąd też ta bestia miała problem z trakcją. Poważnie, jak jest tylko bardziej mokro, to pali gumę jak szalony. Czas do 50 km na godzinę to około 4 sekund, czyli do miasta w zupełności wystarczające. Zmierzyłem też czas w trybie Eco i tam wynik jest około 1 sekundę gorszy, ale nadal wynosi nieco ponad 12 sekund. I prędkość maksymalna to 130 km na godzinę. No to auto jest tylko do miasta. Reakcja na gaz, jak to w elektryku, jest bardzo dobra, chociaż T03 tak od 80-90 na godzinę już coraz słabiej przyspiesza. No ale tak jak mówiłem, to jest miejskie auto, więc 90 to jest taka graniczna prędkość. Zwłaszcza, że auto jest bardzo słabo wyciszone. Ale do miasta wystarczy. Dodatkowo zużywa w miarę mało prądu. Jak jeździłem zupełnie normalnie, w zwykłym trybie, a nie w Eco i z ogrzewaniem, to miałem wyniki na poziomie 12 kWh. Jak się mocno postarałem, to schodziłem do 10, a pewnie mistrzowie eco-drivingu zajdą i poniżej dyszki. Ale ja nie czuję takiej potrzeby. W elektryku cieszy mnie to, że mogę szybko włączyć się do ruchu, czy bezszelestnie wystartować ze świateł. Chociaż w T03 słowo bezszelestnie jest na wyrost, bo auto brzmi jak metro. Poważnie, jak metro. Posłuchajcie. No metro. Do 30 na godzinę jest taki dźwięk, którego nie potrafiłem wyłączyć, więc możliwe, że się nie da. A wracając jeszcze do spalania, czy tam zużycia prądu, to T03 ma baterię o pojemności 37 kWh netto, a to oznacza zasięg około 300 km w mieście i to nawet w takie chłodne dni, czyli z ogrzewaniem. Niestety, auto dość wolno się ładuje i ładowarka pokładowa obsługuje tylko 6,6 kW. Ładowarka DC, czyli ta już szybka, to już 48 kW, a to oznacza, że ładowanie od 30 do 80% to około 30 minut, czyli typowy czas jak dla każdego elektryka. Zresztą T03 jeździ też jak typowe małe auto, czyli bardzo lekki układ kierowniczy i słabe czucie tego, co się dzieje pod kołami, no ale konkurencyjne auta też tak jeżdżą. Auto też jest nieco sztywne, czy tam twarde. Fajnie za to, że jest bardzo zwrotne, co do miasta się przydaje. W ogóle w miejskiej dżungli jest świetny, bo małe wymiary pozwalają nie dość, że łatwo manewrować, dodatkowo bez problemu zaparkujemy na ciasnych miejscach. Tak ma być. To pora na cennik. Oficjalnie cen jeszcze nie ma,
ale wiemy od producenta, że cena transakcyjna ma nie przekraczać 80 tysięcy złotych. Obstawiam więc magiczne 79 999, a to oznacza, że T03 będzie tylko kilka tysięcy droższy od Daci Spring, czyli drugiego chińskiego małego elektryka. Ale T03 ma od razu pełne wyposażenie, a Spring z takim pełnym wyposażeniem kosztuje ponad 90 tysięcy złotych. A przypomnę, że Leapmotor T03, czyli ten, którego testuję, jest mocniejszy, szybszy i ma większą baterię, czyli większy zasięg. Póki co T03 będzie można kupić w jednym z 8 salonów w Polsce, ale ma to się systematycznie zwiększać. Leapmotor T03 to jest rodzaj elektryka, jaki ma moim zdaniem największy sens. Mały, w miarę tani, brzdąc, idealnie nadający się do miasta, a nie kolejny 5-metrowy i niemal 3-tonowy SUV, który może i ma baterię 2, czasami 3 razy większą, ale zużywa też właśnie 2 razy więcej, więc zasięg w mieście jest porównywalny. Oczywiście, jak to przy takich nowych firmach bywa, trzeba zobaczyć, jak się będzie rozwijała sieć dealerska oraz jaki będzie dostęp do części. Spadek wartości też będzie pewnie duży, ale taki ma każdy elektryk. Jeśli leasing będzie na naprawdę niskim poziomie, typu kilkuset złotych, no to może być naprawdę atrakcyjna oferta, jako takie dodatkowe drugie auto w rodzinie. A jak znowu pojawią się dotacje, to auto będzie kosztowało w okolicach 40-45 tysięcy złotych, czyli pewnie tyle, ile powinno kosztować normalnie, bez dopłat. Cześć!